Wiem, że ten film może być nieco długi, ale jest to film na dość ważny temat, tak więc proszę obejrzyjcie do końca. Ten film jest o dość toksycznej osobie, która ostatnio zatruwała YouTube'a. W sumie nie ostatnio, od dłuższego czasu już zatruwa YouTube'a i nikt jeszcze z tym nic nie zrobił. No i pewnie się zapytacie, dlaczego nie nagrałem tego filmu wcześniej. Otóż po pierwsze, przez ostatni miesiąc nie miałem czasu praktycznie na nic i teraz też przez pewne wydarzenia w życiu nie miałem za dużo czasu. No bo tak, ja mam życie, nie to co osoba, o której dzisiaj będę mówił. A co ciekawe, ta osoba mówiła, że niby ja nie mam życia, bo mu odpisuję XD, nie? Kolejnym powodem jest to, że nie chciałem zaczynać wojny. Jednak ta osoba zaczęła tą wojnę w sumie, no i obrażała nie tylko mnie, ale również inne osoby. No i, no i jest jeszcze jeden powód, ale wspomnę o nim nieco później. Tą osobą jest Unknown Flix. I pewnie się zastanawiacie, o co chodzi. Zaczniemy od samego początku. Albo lepiej, zaczniemy od samego przedpoczątku. Około miesiąca temu, może trochę więcej, oglądałem sobie usunięte sceny z Jurassic World, no i zobaczyłem jeden komentarz, w którym właśnie ten gościu obrażał Colina Trevorrow, czyli reżysera Jurassic World, no i nazywał go zboczeńcem, no i pewnie się zastanawiacie dlaczego. No bo w tym filmie jest scena, która trwa dosłownie 6 sekund. Usunięta scena, to jest jedna z usuniętych scen i nie ma jej w filmie. No i w tej scenie Claire smaruje sobie nogi, wiecie czym. I tylko dlatego, że ta scena miała być w filmie, to on już od razu myśli, że Colin Trevorrow to zboczeniec. Nie. No owszem, jeśli ogląda się tą scenę bez obejrzenia filmu, to może się tak wydawać. Jednak jeśli znasz kontekst, to ta scena przestaje taka być. Claire i Owen idą przez dżunglę, no i muszą zamaskować swój zapach. Jak to powiedział Owen, Claire musi zamaskować swój zapach wanilii. A maskowanie swojego zapachu w dżungli pełnej dinozaurów jest dość ważne, szczególnie jeśli się pachnie jak wanilia. Jeśli chodzi o to, czy ta scena w ogóle jest w filmie potrzebna, owszem, ta scena była w filmie nawet potrzebna, ponieważ później w filmie mamy scenę, w której Claire i Owen chowają się za autem, no i Indominus Rex ich nie wyczuł. Dlaczego ich nie wyczuł? Dlatego, że pachnieli nie jak ludzie, tylko jak, no wiecie jak co. Bez sceny, w której się smarują, ta scena wydaje się trochę bez sensu i trochę naciągana szczerze. Poza tym ta usunięta scena jest śmieszna, no i w pewnym stopniu jest nawiązaniem do pierwszego i trzeciego filmu. No i jeszcze zawiera sobie character development. Chociaż obstawiam, że ten gościu nawet nie wie co to jest. Poza tym pamiętajmy, że to tylko scena w filmie, która i tak została wycięta. A w filmach pojawia się naprawdę masa dziwnych scen i czasem nawet to są również zboczone sceny. Ale czy w prawdziwym życiu Colin Trevorrow zachowuje się jak zboczeniec albo zrobił cokolwiek, co mogłoby sugerować, że jest? Nie. Swoją drogą ludzie również mówili, że James Gunn to niby pedofil, zboczeniec itd. No i właśnie James Gunn, który jest bardzo fajnym facetem, został zwolniony z reżyserowania Strażników Galaktyki 3 właśnie przez takich frajerów, którzy się czepiają wszystkiego i nazywają go pedofilem itd. I bez powodu. I próbują go oczernić. Nie wiadomo w ogóle po co. Na szczęście James Gunn został zatrudniony z powrotem, ale to, że został zwolniony wcześniej, to spowodowało, że film został teraz przesunięty i wyjdzie... No wyszedłby w tym roku, a teraz zostanie prawdopodobnie przesunięty na 2023 co najmniej. To trochę szkoda. Na szczęście Colin Trevorrow nie został zwolniony przez takich idiotów i nadal reżyseruje Jurassic World 3. Tak więc bardzo dobrze, bo Colin jest rzeczywiście niewinny. Zresztą James Gunn też był niewinny. Wracając. Po tym jak niesłusznie nazwał Colina zboczeńcem i powiedział, że Jurassic World to gówno, tak, on tak powiedział, no to ja zacząłem mu odpisywać po prostu, że tam nie ma racji itd. itp. No to on mnie zaczął obrażać, tak, no i krzyczeć po prostu jak małe dziecko i powiedział coś, co mnie w ogóle rozwaliło, ale to zaraz, o tym zaraz. Tak, ja mu wysłałem linka do sceny, która faktycznie jest zboczona i również, co ciekawe, jest to również usunięta scena z Thor Ragnarok. I ta scena wygląda tak. Jeśli się zastanawiacie, czym są te niebieskie rzeczy, to miało być później zastąpione przez coś innego w postprodukcji. I tak, to prawda, że nie wiemy, przez co to miało być zastąpione, ale w najlepszym wypadku to miały być jakieś macki, a w najgorszym wypadku wacki. Poza tym sam fakt, że Taika Waititi kazał biednemu Jeffowi Goldblumowi robić coś takiego, jest po prostu zboczony. Taika to dopiero zboczony reżyser. Tak, a wiecie co on na to? On powiedział, że to wcale nie jest zboczony, że to nie jest główny żart w tej scenie itd. itp. I że jeszcze ta scena trwa jakieś tam 5 sekund. Tak, on obraniał Taika Waititiego. Bo to jest taki świetny reżyser itd. itp. Tak więc po pierwsze, ta scena jest zboczona. To się w sumie kwalifikuje jako tentacle hentai. Dobra, po drugie, głównym żartem w tej scenie jest to, że Bruce je kosmicznego robaka. I nie wie, że to robak. Tak, bardzo śmieszny żart.
Po trzecie, myślę, że on naprawdę nie wie, jak działa czas, bo ta scena trwa 26 sekund. 4 razy dłużej niż usunięta scena z Jurassic World. No ta, w której Claire się smaruje w sensie. Bo scena ogólnie trwa dłużej, ale to samo smarowanie trwa dosłownie 6 sekund. A on tam mówił, że ta scena z Jurassic World jest za długa itd. itd. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że on naprawdę chyba nie zdał podstawówki i nie wie, jak działa czas. On chyba zakończył edukację na przedszkolu, coś mi się tak wydaje. No i właśnie teraz przejdziemy do tego, co mnie kompletnie rozwaliło. Bo on powiedział, że jestem brzydki i mam wkurzający głos. Tak, i to mnie śmieszy, bo po pierwsze, no tam, nie wiem, może mój głos jest wkurzający, nie wiem. Chociaż ogólnie ludzie mi pisali, że ma fajny głos, tak więc dzięki. Ale po drugie, również napisał, że jestem brzydki. I tak, nasuwa się tutaj kilka pytań. Po pierwsze, skąd to wiesz? Czy jesteś moim jakimś stalkerem i w ogóle? Bo ja nie pokazywałem nigdy twarzy publicznie. Więc skąd to wiesz? Trochę wydaje się, jakby miał obsesję na moim punkcie, to jest dość creepy swoją drogą. Nie wiem, może on szuka chłopaka, ale nie wiem. Przepraszam cię, nie jestem gejem, jestem hetero. Ja nie jestem twoim przyjacielem, nie jestem twoim chłopakiem, nie jestem tym, kim chcesz, abym był i nigdy nie będę taką osobą. I nigdy nie zaakceptuję twojego niepotrzebnego hejtu bez powodu. Wracając, nie wiem, on może po prostu jest stalkerem i jakoś mnie obserwuje. Nie wiem, może. Ale po drugie, jesteś brzydki i masz wkurzający głos. I mówi to gość, który wygląda i brzmi tak. I don't know if you guys noticed, but if you check my newest video, Skull Island is bad, or Kong Skull Island, whatever, is bad. It has an age restriction. Ale sam fakt, że nazywa mnie brzydkim jest po prostu żałosny. No bo nie wie, jak wyglądam. No a możecie też powiedzieć, że no, on przynajmniej twarz pokazał itd. itp., nie? No i tak, właśnie dlatego, że on twarz pokazał, to może być narażony na krytykę, że wygląda brzydko. Każdy, kto pokazuje twarz, może być na taką krytykę narażony. Eleven też. Pewnie niektórzy ludzie myślą, że Eleven jest brzydki. Pewnie tak jest. A ja nie pokazałem twarzy, no i dlatego po prostu nie mogę być na taką krytykę narażony. Swoją drogą właśnie to jest powód, dla którego nie pokazuję twarzy, bo ludzie to będą chcieli pewnie wykorzystać w jakiś sposób. On pewnie będzie chciał to również w jakiś niecny sposób wykorzystać, nieważne. No to w sumie jest podobna sytuacja jak z tymi ludźmi Uzaki-chan, którzy wiecie, te kobiety, które tam mówią, że wiecie, Uzaki-chan, to ja wyglądam jak ona, też mam takie gigantyczne, wielkie oczy. No a tak w rzeczywistości to są płaskie. To jest praktycznie to samo też. One tam mówią, ja mam wielkie balony, wy jesteście brzydkie i w ogóle. No a w rzeczywistości no to są płaskie jak deski, nie? To jest podobna sytuacja. I to tak jakbym ja powiedział, że wszyscy są brzydcy, w ogóle wszyscy mężczyźni na ziemi są brzydcy, bo ja wyglądam jak, nie wiem, Dwayne Johnson, jestem zbudowany jak Dwayne Johnson, a mam twarz jak Ryan Reynolds. Potem jak już ten poziom cringe'u i debilizmu z jego komentarzy mnie przytłoczył wręcz, no to mu napisałem, że nie mam czasu z nim gadać itp., no bo marnowałem czas dosłownie, z nim się gada jak ze ścianą. Chociaż w sumie nawet ściana jest bardziej kumata niż on, ale nieważne. No to on mi napisał, żebym wrócił do oglądania, i tutaj cytat, gównianych youtuberów takich jak Clayton Fiority i ktoś tam jeszcze, nie pamiętam, jakiś inny youtuber, którego nie znam. Jeśli nie wiecie, kim jest Clayton, to jest to jeden z najlepszych youtuberów. Tak, nagrywa bardzo ciekawe filmy na temat Jurassic World. To jest taki trochę Ponguj, tylko że nie nagrywa FNAF-a, nie? Tylko Jurassic World zamiast tego. No i on nazwał go gównianym youtuberem. I to w dodatku bez powodu. Tak, on po prostu, to, że w ogóle tutaj o nim wspomniał, to nie miało większego sensu. Poza tym, nie nazywaj żadnego youtubera gównianym, jeśli twój kanał też jest gówniany. I masz 10 razy mniej subów niż on. Albo przynajmniej jeśli twój kanał nie jest lepszy, to nie nazywaj innego kanału gównianym. A jego kanał nie jest lepszy. Jego kanał jest dużo gorszy. Tak właśnie z ciekawości wszedłem na jego kanał, no i już rozumiem, czemu nienawidzi Claytona. Bo on nienawidzi Jurassic World, po prostu. Tak, on zjechał Camp Cretaceous jeszcze zanim wyszło. I w ogóle, jak później wrzuciłem jego film na Reddita, żeby ludzie się dowiedzieli, że taka gówniana recenzja istnieje, no to on mi napisał, że tam później, bo zaczęliśmy pisać ogólnie, długą konwersację przeprowadziliśmy, w której mnie obrażał non-stop. No i tak, on powiedział tam, że ja nie mam w ogóle lajków i wyświetleń, nie, pod filmami. Po pierwsze, mnie nie obchodzą wyświetlenia i lajki. Mnie obchodzi to, czy wam się moje filmy podobają. A wiem, że wam się podobają moje filmy, tak więc super. Swoją drogą on się przyznał później, że jemu zależy tylko na wyświetleniach, bo kiedy powiedziałem, że zrobię na jego temat film, to on powiedział, żebym to zrobił, bo wtedy będzie miał wyświetlenia. Zrobił serię Kill Count, która jest zrobiona tylko dla wyświetleń. No i to zrobił jeszcze z jakichś no-name'owych filmów, no i filmów, które już inni ludzie zrobili, albo no na przykład z Helluva Boss, albo Has Been Hotel, już zrobili ludzie filmy Kill Count, no i są o wiele lepsze. Poza tym widać, że chyba on tylko dba dosłownie o wyświetlenia, nawet nie o lajki, bo
Jego filmy są naprawdę nienawidzone. Bardzo dużo jego filmów ma przeważającą ilość dislike'ów. Woli być okryty złą sławą, ale żeby był okryty w ogóle jakąkolwiek sławą, nie? Nie szkodzi, że ludzie go nienawidzą. I jeszcze jedno. Mówił, że ja mam mało lajków i wyświetleń. No dobra, sprawdzimy ile on ma i to porównamy. Przyzwoicie powiedzmy. Nie jest źle. Okej. A teraz sprawdźmy ile ja mam. Spoko. Git. Nawet całkiem nieźle. Tak więc przykro mi, ale szachmat frajerze. I teraz przejdźmy do powodów, dla których nienawidzi Jurassic World, jak się okazuje również Monsterverse, bo tak, on nienawidzi również Monsterverse. No i w ogóle ja obejrzałem te jego ranty na te wszystkie, na Camp Cretaceous, na Jurassic Park 3, no i na oczywiście Monsterverse. No i teraz je przeanalizuję dokładnie. Najpierw zaczniemy od King of the Monsters, bo będzie najszybciej, bo w sumie to jest chyba jego najkrótsza recenzja. Bo to była część jego większej recenzji, a raczej większego rantu na inne filmy, nie? Już od pierwszej minuty, kiedy mówi o King of the Monsters, mówi, że ludzie lubią ten film z jakichś tam gównianych powodów. Tak, powiedział to. Nie wierzycie mi? Proszę bardzo. This movie, the reasons why people like it is so bullshit. Mówi, że tam CGI jest się i szybko staje się nudne. Ja nie wiem, jak według niego CGI może stać się nudne. Nie wiem. Znaczy, akcja w filmie może, ale CGI nudne to zdanie nie ma sensu. Tak jakbym zresztą ja powiedział, że nie wiem, ciasto czekoladowe może stać się nudne. Ciasto czekoladowe nie jest ogólnie ciekawe, ale jest fajne, bo jest dobre. Tak samo CGI. CGI samo w sobie nie jest ciekawe, powiedzmy. Walki CGI owszem, ale samo w sobie CGI nie jest. Może co najwyżej wyglądać dobrze, albo nie, a w tym filmie wygląda dobrze. Przez większość czasu. Jakby powiedział, nie wiem, że walki stają się nudne czy coś, no to jeszcze to by miało sens, ale powiedział, że CGI staje się nudne, co jest absolutnym idiotyzmem, to nie ma sensu. Mówi tam, ludzkie postaci są głupie, wszystkie ludzkie postaci są głupie. Tak, mówi to gość, który lubi Zillę. Zresztą do tego zaraz jeszcze przejdziemy. Mówi, że wszystkie postaci w tym filmie są głupie i w ogóle nie mają charakteru. Nawet Serizawa, który jest jedną z najlepszych postaci w historii. I ogólnie cały czas powtarza słowo shitty, że tam shitty film, shitty CGI i w ogóle, nie? Tak jakby desperacko próbował przekonać ludzi, że ten film jest gówniany, mimo iż nie jest. I to widać, że nie oglądał filmu z uwagą, swoją drogą. I ogólnie mówi również, że jakieś tam nawiązania religijne są głupie, chyba, powiedział tak. No i czy ty właśnie disujesz chrześcijan? Bo w tym filmie mamy raptem 2 nawiązania religijne, z czego jedno to jest praktycznie w tle, można by powiedzieć. Znaczy no, na pierwszym planie, ale nie jest wspomniane wprost, że tak powiem. No i tak, 2 nawiązania. Tam jak ekoterroryści wchodzą do pomieszczenia z Ghidorą, tam gdzie był Ghidora, na Antarktydzie, no to tam jeden z nich mówi Matko Boska, a Johna odpowiada, że nie miała z tym nic wspólnego. No bo Ghidora to taki trochę diabeł. To w tym złego. A drugie nawiązanie to po prostu krzyż i tyle. Dosłownie krzyż. Nie mam nic powiedziane, nic pokazane jakoś bardzo. Po prostu krzyż i tyle. Czy ty nienawidzisz chrześcijan? Dobra, w ogóle swoją drogą zapomniałem wspomnieć o jakości jego filmów. Nie jest wysoka. On ogólnie też po prostu, większość filmów to jest tak, że po prostu siedzi i gada bez żadnego montowania. A jak już filmy są, w których coś montuje, no to jest przy użyciu Power Directora i nawet nie wie jak usunąć logo. Wow. A jak robił rant na Jurassic World, to nagrał trailer. Nie pobrał go czy coś, tylko nagrał i adnotacje wciąż wyskakują. What the hell? Jak można tak się nie przykładać do filmu? Ja jestem osobą, która również się nie przykłada zbytnio, chociaż ostatnio się przykładam bardziej do swoich filmów, jak pewnie zauważyliście. No ale nawet ja czegoś takiego nie robię, że jestem tak leniwy, że nagrywam sam trailer cały czas na zapętleniu. Nie, ja go jak coś robię przy użyciu trailera, to go pobieram, żeby mi nie wyskakiwały adnotacje. On nawet tego nie umie zrobić. To pokazuje naprawdę jakość jego filmu, która jest bardzo niska. No i jego nieprofesjonalizm. Mówi, że ten film nie jest w ogóle straszny itd. itp. Mimo iż filmy Monsterverse nie mają być straszne. Ja nie wiem, ty chyba myślisz, że to ma być horror. Nie, to ma być film akcji. To nie jest horror. I tutaj mówi, że ten film jest PG-13, no i dlatego nie ma żadnych fajnych śmierci, fajnych walk itd. itp. Tak. Bo żołnierze, którzy są rozbijani na atomy przez promienie grawitacyjne Ghidory, to nie jest fajny sposób na pokazanie jej śmierci, nie? Nie, to jest w ogóle beznadziejny sposób. Owszem, krwi w tym filmie nie ma. Nie oszukujmy się, krwi w tym filmie nie ma. I to trochę momentami szczypie w oczy, ale ogólnie, no to przyszliśmy tutaj po to, aby zobaczyć, jak Godzilla pokonuje Ghidorę. I tutaj go pokonuje w sposób, który jest epicki. Nie będę wam mówił dokładnie jak, ale w sposób, który jest po prostu niesamowity i nigdy wcześniej nie widziałem w żadnym filmie, żeby tak pokonał ktokolwiek kogokolwiek. Tak więc, no.
Nie mamy fajnych śmierci. Mamy. Ty po prostu je ignorujesz. W ogóle on się zachowuje, jakby Park Jurajski pierwszy był jakiś super mroczny itd. itp. Nawet powiedział, że pierwszy film był mroczny. Nie, nie był. I też był PG-13, no i jakoś nie masz z tym problemu. I też nie mieliśmy fajnych śmierci. On ogólnie mówi tutaj, że fanserwis nie tworzy dobrego filmu. No i się zgadzam z nim. Jednak ten film jest dobry, plus jeszcze ma świetny fanserwis. Normalna osoba z widowni, która po prostu pójdzie zobaczyć ten film, będzie go nienawidzić. Nie. Normalne osoby, które po prostu poszły na ten film, żeby zobaczyć walki potworów, dostały to. A no w sumie ja też. Mnie też zależało tylko na walkach potworów. A dostałem walki potworów, świetny fanserwis, nawiązania, które rozumiałem, mimo iż nie oglądałem wtedy jeszcze żadnych filmów Toho. Naprawdę, wyłapałem dużo nawiązań. Wyłapałem nawiązania. Sam Oxygen Destroyer jest nawiązaniem i to jest bardzo słodkie i fajne. Naprawdę, to, że ty nie wiesz nic o Godzilli, nie znaczy, że inni ludzie nie wiedzą nic. Nawet jeśli nie oglądali filmów. Ogólnie ludzie, widownia uwielbia ten film. Normalni ludzie, którzy nie znają się na Godzilli, a obejrzeli ten film, uwielbiają go. No i nawet jeśli był to ich pierwszy film z Godzillą, to tym bardziej go uwielbiają w sumie. Znam takie osoby. W tej części filmu to on pieprzy czy poczy. No i on tam również robił rant na Króla Lwa itd. itp. Mówił, że film jest nudny, ale już mi się tego nie chciało oglądać, bo w końcu o Monsterverse tutaj rozmawiamy, nie? Bo on obraża dwie najlepsze franczyzy w historii, czyli Monsterverse i Park Jurajski, tak więc tym się teraz zajmujemy, a nie Królem Lwem. To jeszcze można ewentualnie dodać jako ciekawostkę. I tam mówi ogólnie, że walki w tym filmie są okropne, mimo iż są świetne i tutaj absolutnie wszyscy się z tym zgadzają. Owszem, cięcia są, ale mimo wszystko walki są świetne same w sobie. I tam w ogóle mówi, że Emma uwalnia małego obcego itd. itp. Małego obcego. Ghidorah jest kuźwa większy od Godzilli. Tak, mały obcy. Zresztą ogólnie on pieprzy, że ten film niby wydaje się jakby trwał 3 godziny, a trwa tam 2,5. I że jest w ogóle za długi. Nie, nie jest. Nie wydaje się tak. I nie jest za długi jak Avengers Endgame, gdzie już siedziałem i mówiłem: o, niech to się skończy, proszę. Nie, ten film nie jest za długi. Swoją drogą, zabawne, że gość, który uwielbia King Konga Petera Jacksona i uważa go za jedyny film o King Kongu w ogóle, który powinien istnieć, i uważa, że ten film jest za długi. Mimo iż jego film trwa dosłownie 3 godziny i rzeczywiście jest momentami trochę za długi. No i tak, on nie był zainteresowany postaciami. Jeśli nie wiesz, czym jest character development, ani nie wiesz, jak zrobić dobrą postać, no to nie będziesz nimi zainteresowany, logiczne. Dał temu filmowi F. Ja daję jemu F jak frajer, którym zresztą jest. Widać, że się nie zna na Godzilli ani trochę. Teraz recenzujemy sobie sezon pierwszy Jurassic World Camp Cretaceous. W sensie jego recenzja. I zresztą nawet na razie to nawet nie sam sezon pierwszy, tylko trailer. Tak, sam trailer. On robił już rant na sam trailer. I tam mówi, że to wygląda jak serial dla dzieci. I to jest w ogóle złe itd. itp. To jest serial dla dzieci, chłopie. To jest serial dla dzieci. To miał być z założenia serial dla najmłodszych, który przy okazji rozszerza uniwersum. I to jest serial dla dzieci, który przy okazji rozszerza uniwersum. Naprawdę, jak macie dziecko małe jakieś czy coś, to puśćcie mu ten serial, bo będzie się w ten sposób mogło zapoznać z Jurassic World i później jeszcze obejrzeć filmy. Plus przy okazji, jak powiedziałem, ten serial rozszerza uniwersum w bardzo fajny sposób. No. Tam mówi, że tak. Mówi tam, dlaczego to w ogóle zostało zrobione. Już Ci na to odpowiedziałem. Żeby poszerzyć uniwersum. Tak, on cały czas się tutaj powtarza dosłownie. Serial dla dzieci, po co to jest zrobione, itd. itp. On serio się tutaj powtarza. Mogę Wam nawet jakąś kompilację tego zrobić. Jak będę miał czas. Look, before you watch this video, I know you're probably gonna be like, oh, you just want to hate on things to be popular. Because it looks exactly like a kid's show. And I don't know why this was made. This looks like a kid's show. I just don't see the point of why this one was made. So kid-friendly. Another reason, I don't know why it was made. So I don't know why this was made. This has like no reason to be made. So I don't see why this was made. I don't see any point. This looks completely pointless. I just don't know why this was made. I just don't understand why this was made. Kid-friendly. I don't know why it needs to be made. Still, I just don't see why this was made. Geared towards kids for no reason. Powiem tak, jak na serial dla dzieci mogło być o wiele gorzej. To nie powinno powstać, to jest pointless. Tak, mimo że to pokazuje nam całą drugą część wyspy, której jeszcze nie widzieliśmy. Tak. Gdzie był Carnotaur podczas pierwszego Jurassic World. Tak, i tam mówi, że nowe filmy Jurassic World nie powinny istnieć w ogóle. Tak, bo on chce, żeby Park Jurajski skończył się na Parku Jurajskim 3. To nie było dobre zakończenie, wręcz przeciwnie. To właśnie zapowiedziało filmy Jurassic World. No on mówi, nie, zakończmy serię na 3. filmie. Wow. I mówisz, on i tak nienawidzi 3. filmu, nie?
To mógł chociaż powiedzieć, zakończmy serię na The Lost World. To już by było w sumie, miało bardziej sens. On na serio cały czas się powtarza w tym. I możecie powiedzieć, że ja też się powtarzam, ale po pierwsze, ja tą teraz recenzję robię na szybko. Po drugie, wy możecie powiedzieć, że ja też się powtarzam, ale jak ja się powtarzam, to w głównej mierze nie powtarzam się w obrębie jednego filmu. Na przykład, nie wiem, powiedzmy, jak zrobię jakieś 2 filmy czy coś, no i w jednym coś powiem, a w drugim się powtórzę na wszelki wypadek, bo nie pamiętam, czy to powiedziałem, czy nie, bo ten film wychodzi po tygodniu swoją drogą od pierwszego, no to owszem, to mówię to dla pewności, bo jeśli o tym nie wspomniałem, no to o tym teraz wspomnę, nie? Czy podczas wydania tego drugiego filmu. A jeśli wspomnę o czymś 2 razy przy recenzji tego samego filmu, co się zdarza rzadko, to jest błąd po prostu w scenariuszu, którego nie naprawiłem dostatecznie szybko i w sumie co za problem, powiedziałem to 2 razy i tyle, a nie 15 razy, jak się on tu powtarza cały czas. I tam on mówi, że ten serial w ogóle nie wiadomo, czy będzie kanoniczny. Indominus Rex tutaj nie powinien być w tym serialu, bo zginął przecież, mimo iż serial dzieje się przed Jurassic World, albo w sumie w trakcie, no ale zanim Indominus Rex zginął. Tak, on już tu się czepia, mimo iż nie widział jeszcze tego serialu, bo to była tylko recenzja trailera. No. I tam mówi, że ogólnie ludzie, którzy stworzyli Jurassic World, w ogóle nie dbają o ciągłość w filmach. Tak, nawet jeśli oni dosłownie stworzyli stronę internetową tylko po to, żeby wyjaśnić, jak w ogóle Spinozaur powstał i dlaczego raptory w Jurassic Park 3 wyglądają inaczej. Stworzyli stronę internetową tylko po to. Nie dbają o ciągłość. Wspomina też o tym rzekomym błędzie, w którym mozazaur w drugiej części, czyli Jurassic World Upadłe Królestwo. Wiecie, to jego klatka, powiedzmy ten jego zbiornik z wodą, gdzie tam był w środku wyspy w pierwszym filmie, a teraz nagle jest przeniesiony koło oceanu. Mimo iż w filmie widzimy, że nie jest przeniesiony, żeby był blisko oceanu. Nadal jest w środku wyspy. A wiecie, jak mozasaurus przepłynął z tego zbiornika do oceanu? Tunelem. To jest oficjalnie wyjaśnione. Naprawdę, zrób research, zanim zrobisz film. Widać też, że nie oglądał tego filmu z uwagą. I w ogóle mówi, ja będę oceniał wszystko, co wyjdzie teraz z Jurassic World, ponieważ kocham Park Jurajski. Nie kochasz go. Nie. Jakbyś go kochał, to byś docenił Jurassic World, bo to jest w sumie, no w pewnym sensie remake, chociaż nie do końca, ale naprawdę ma całą masę nawiązań i to jest po prostu jakby oddanie hołdu Jurassic Park pierwszemu. Zresztą do Jurassic World jeszcze przejdziemy, ale to za chwilę. A teraz zobaczymy, co mówi o sezonie pierwszym, który już obejrzał i zrecenzował. No, już na samej miniaturce napisał trash, co było niepotrzebne. No i poza tym znowu się powtórzył. Tak, bo napisał trash 2 razy, co jest również żałosne trochę. Tak szczerze. No i niepotrzebne, jeszcze bardziej. No ale wiemy, że on się uwielbia powtarzać, no to mogę to wybaczyć. Jeśli chodzi o samą recenzję, to też się powtarza. Mówi, że tam w ogóle on chyba zaprzecza samemu sobie, bo mówi na początku, że pacing w tym serialu jest za szybki, jest w ogóle zły. Trash pacing dosłownie powiedział. A później mówi, że nagle pacing jest dobry. To ja nie wiem, on naprawdę, on to wszystko wymyśla na poczekaniu. Mówi, że oczywiście to źle, bo dzieci nie zginęły. Rośnie nam nowy William Afton. Swoją drogą, podczas tego filmu on chyba to telefonem nagrywa i nie montuje tego później. Nawet ja nie jestem tak leniwy, żeby coś takiego robić, a jestem trochę leniwą osobą i w sumie moi znajomi się z tym zgodzą. Ale nieważne. On nagrywa to telefonem i przyszedł mu SMS 2 razy, czy coś w tym stylu, i on tego nie wyciął. Jak leniwym trzeba być? And he got killed off screen. They never end up saving him. Oh my god. Tak, no i oczywiście narzeka na to, że tutaj nie ma krwi, bo dzieci wiedzą, czym jest krew i mogą to znieść. Nie, widać, że nie znasz się na dzieciach. Dzieci mają traumę na całe życie, albo przynajmniej na kilka lat, po tym jak zobaczą, nie wiem, zgniatane zabawki czy coś w Toy Story, a ty im chcesz pokazać krew. Mówi, że te nawiązania są głupie, itp., mimo iż to są dobre nawiązania, subtelne mniej więcej w tle, ale jak jesteś fanem, to raczej je wyłapiesz. Tak, no i mówi, że to jest głupie i upośledzone. Swoją drogą to jest chyba jego ulubione słowo, bo go nadużywa wręcz. Główni bohaterowie poszli na kajaki, prawda? I to jest upośledzone, że wylecieli w lagunie mozazaura. I owszem, zgadzam się, ale ty chyba nie oglądałeś tej sceny uważnie. Oni przepływali przez jaskinię, w której są parazaurolofy i one ich strąciły na złą ścieżkę, tak, na złą ścieżkę, którą normalnie nie powinni płynąć i dlatego wypłynęli w lagunie mozazaura. Naprawdę, widać, że nie oglądałeś tego serialu uważnie. Strasznie jest nitpicky, jeśli chodzi o scenę z helikopterem, mimo iż jest ona całkiem, powiedzmy, nie do końca, ale całkiem dokładna w porównaniu do tej z Jurassic World.
No i tak, tam narzeka, że T-Rexa nie ma w serialu, mimo że się pojawia dosłownie 5 minut, a T-Rex już się pojawia. Co prawda, jest to po prostu T-Rex, który jest... Dobra, nie będę wam spoilerował. To nie ma być recenzja ze spoilerami, ale pojawia się T-Rex, po prostu. I to nawet na samym początku. Już w pierwszym odcinku. Poza tym to nie jest serial o T-Rexie. Widać, że mamy tutaj fanboya T-Rexa. Pewnie on też płakał, jak Spinosaurus zabił T-Rexa w Jurassic Park 3. Nie wiem, bo o tym nie wspomniał w recenzji, ale pewnie płakał jak małe dziecko, obstawiam. To jest trochę żałosne. I jakby co, nie mówię, że ja nienawidzę T-Rexa czy coś. Nie, lubię też, ale nie płaczę o to, że został zabity przez Spinozaura w trzeciej części. Szczególnie, że to nie był nasz T-Rex, ukochany Rexy. Swoją drogą się czepia, że Rexy nazywa się Rexy. Że tam fani nazwali ją Rexy, bo to jest podobno, według niego to jest leniwe imię itd. itp. Dobra, wymyśl lepsze. Wymyśl lepsze imię, które będzie jednocześnie ikoniczne dla Rexy. Bo Rexy nazywa się Rexy, wiadomo. Ten T-Rex z pierwszego Jurassic Park nazywa się Rexy. Z drugiego parku jurajskiego to nazywają się Bull Rex i Buck Rex. No i mały T-Rex jeszcze. No a z trzeciego parku jurajskiego mówią po prostu na niego JP Free Rex i tyle. Wymyśl ikoniczne imię dla Rexy, poczekam. Nie wymyśliłeś? Tak myślałem. No to nie była Rexy, która zginęła w Jurassic Park 3, tak więc przestańcie płakać. I tam też narzeka na to, że Indominus Rex pojawia się tutaj za późno, bo dopiero w 4. i 5. odcinku. No i że wcześniej nic się nie dzieje, tylko od 4. odcinka zaczyna się coś dziać. A nie, bo już bodajże w 2. albo w 3. odcinku, z tego co pamiętam, bohaterowie, w pierwszym w ogóle, oni tam idą do klatki z raptorami. W drugim w ogóle chyba Karnotaur ich ściga, a pozostali bohaterowie idą do laboratorium. No i mamy w ogóle build-up tak zwany. Build-up do tego, dlaczego Karnotaurus jest złoczyńcą. W tym właśnie 2. odcinku. Tak, bo Karnotaurus jest tutaj złoczyńcą. On powiedział owszem, że tutaj bardziej właśnie Karnotaurus jest złoczyńcą. Tak, taki miał być cel, bo gdyby Indominus Rex tutaj był złoczyńcą, no to co by robił podczas Jurassic World? Bo w Jurassic World on był złoczyńcą, no i był zajęty, dlatego tutaj nie widzimy go za dużo. Jej w sumie. No a w tym serialu Toro jest złoczyńcą. Naprawdę tego nie rozumiesz? To aż tak trudno pojąć? W ogóle porównuję swoją drogą cały serial do pierwszego filmu, co jest coś głupie, bo no, pierwszy film to pierwszy film, a to jest serial i to dla dzieci, swoją drogą. Dobry serial dla dzieci, który ich czegoś nauczy. No i tam ogólnie tak, mówi, że Indominus Rex został pokazany na plakatach, mimo że nie został. Tak wyglądał plakat. I kto jest pokazany na plakacie? Toro. Mówi, że główne postaci są stereotypowe. Są, zgadzam się, są, ale to właśnie nawet lepiej, bo Darius, czyli główna postać, reprezentuje nas. Dosłownie reprezentuje wszystkich fanów Parku Jurajskiego itd. itp., którzy dorastali z dinozaurami, byli zafascynowani dinozaurami. On po prostu nas wszystkich reprezentuje. No a reszta jest stereotypowa dlatego, żeby większa ilość osób mogła się z nimi utożsamiać. Bo naprawdę, takie osoby jak oni to występują w prawdziwym życiu i to nawet całkiem często. Nie, dobra, nie będę wam spoilerował, ale mam pokazaną pewną postać, która umiera. I to umiera nie tak, że Indominus ją zjadł czy coś, ale umiera w zasadzie znaczący sposób dla jednego z bohaterów. Nie będę wam mówił, o kogo chodzi, ale i to jest dobra scena śmierci. Śmierć, która ma znaczenie. On mówi, że tam w ogóle tylko 2 sceny są pokazane i to w ogóle jest głupie. Ale ten serial miał jaja, żeby to zrobić. Miał jaja, bo ta śmierć jest serio dorosła, nie jest jakoś przerysowana, jest tak jak w prawdziwym życiu. I to naprawdę pokazuje, że życie też jest brutalne, itd. Ta śmierć jest genialna. Dziwiłem się, że serial poszedł w tym kierunku, ale miał jaja, żeby to zrobić. Dobrze, że tak się stało. Mówi, że postaci w tym serialu popełniają głupie błędy, które można byłoby łatwo rozwiązać. Powiedz jak, podaj przykład, bo on nie podał żadnych przykładów. No i w ogóle już swoją drogą również przeciągnął jakiegoś jednego gościa na swoją stronę, bo jakiś gościu, który też się z nim w ogóle zgadza we wszystkim i itp., no to się zgodził z tym, nie? No bo on pieprzy czy poczy, a później ludzie właśnie zniechęcają się do tego i mówią, że rzeczywiście to jest złe. Mimo iż te argumenty, które on podaje, są do dupy i są wyssane z palca. Właśnie to jest jego główny problem, że on próbuje po prostu, dlatego nienawidzi Monsterverse i Jurassic World, bo próbuje odciągnąć od nich ludzi. Zresztą ja go rozgryzłem i ja wam o tym zaraz powiem. Ja go rozgryzłem i mi zaczął usuwać komentarze, ale to nieważne, ja wam o tym powiem zaraz. Później w sensie. Wracając, teraz recenzujemy sobie jego recenzję Jurassic Park 3. Swoją drogą jest tak zdesperowany, że sam sobie przypiął serduszko i przypiął komentarz. Mówi, że efekty nie są dobre w tym filmie, mimo że to wygląda przyzwoicie i to bardzo. Tam zastanawia się, co zabiło tych 2 gości na łódce. Pteranodony.
Tak, bo była usunięta scena z pteranodonami, ale tam mówi, że spinozaur nie, bo by zniszczył łódkę. Tak, zniszczyłby, to się zgadza. A jakby to zrobiły pteranodony, które nazywa pterodaktylami, no to by nie miało sensu. Dlaczego? Dlaczego to by nie miało sensu? Bo tak powiedział, gdyby to były pteranodony, to by nie miało sensu. Koniec zdania. Wyjaśnij dlaczego, bo to by miało perfekcyjny sens. Pteranodony zauważają gości, podlatują, łapią ich swoimi szponami, zanoszą ich do gniazda, tyle. To by miało sens. Szczególnie, że nawet łódka się trzęsie, bo pteranodon na niej wylądował. Albo przynajmniej tam, nie wiem, trącił linę czy coś, tak więc to by miało sens. I tam też mówi, że to nie miałoby sensu, bo były w klatce zamknięte. Chłopie, nie były zamknięte. Naprawdę, nie były zamknięte. One tam wracały, bo tam miały gniazda po prostu. Widzimy nawet, że przyniosły tam ciało jakiegoś człowieka, szczątki najpewniej jednego z gości, którzy właśnie zginęli, bo zostali zabrani z łódki. One mogły sobie wylatywać z klatki i wylatywać kiedy chcą. Naprawdę, oglądaj film z uwagą. Swoją drogą on w tej recenzji gada za szybko i nawet sam się czasem myli. I w ogóle on zadaje pytania, jak na przykład, czemu Alan i Ellie nie są teraz parą? Chłopie, ty naprawdę nie masz przyjaciół, prawda? Czasem najbliżsi przyjaciele, nieważne jakby się bardzo lubili, itd. itp., nieważne jakby byli do siebie podobni, czasami idą w zupełnie dwie różne strony, po prostu i zostają tylko przyjaciółmi, wychodzą za kogoś innego lub żenią się z kimś innym. Naprawdę nie wiesz, że takie sytuacje w życiu się zdarzają? Alan Grant lubi dzieci, ale może nie może ich mieć. Nie przyszło ci to do głowy? I w sumie swoją drogą on tutaj randomowo, bardzo randomowo wspomina o tym, że dinozaury są genetycznie zmodyfikowane i są zbyt niebezpieczne itd. itp. I w ogóle tworzenie ich było błędem i to, że one w ogóle istnieją, to nie powinno mieć miejsca. No i że one mogą zniszczyć dom ludzi albo, uwaga, zabić kłusowników. Chłopie, ty się sam pogrążasz teraz. Bardzo dobrze, że dinozaury mogą zabić kłusowników. Kłusownicy to jest największe ścierwo, jakie teraz istnieje. These animals don't kill for the sake of killing! So stop trophy hunting, you despicable idiots! Hunting! If it's not for food, then you're a dick! No w ogóle tutaj to on się zacina. Before, but it makes sense. It's earlier talked to about the raptors being able to communicate. I'm sorry, I'm gonna restate that over. Pyta się, czemu Cooper stał na środku pasa startowego. No bo może chciał, żeby mu pomogli, zatrzymali się i wpuścili go na samolot. Bo gonił go spinozaur. No i swoją drogą pyta się, czemu oni po prostu nie zaczęli lecieć, nie? Ponieważ, po pierwsze, zobaczyli Coopera, który wbiega na pas startowy, a po drugie, myślisz, że samolot tak po prostu może się oderwać od ziemi i polecieć? Nie, on się musi troszeczkę rozpędzić. Naprawdę nie wiesz, jak działają samoloty, prawda? Tutaj narzeka na scenę, w której Amanda widzi spinozaura, a inni nie, bo się spinozaur schował. Mimo iż w Zilli była taka sama scena. Bardzo podobna, naprawdę, i prawie identyczna, a jakoś na nią nie narzekał. Mówi, że ten film wygląda tanio, mimo iż CGI i efekty praktyczne wyglądają bardzo dobrze, serio. Ogólnie, youtuber Spinozilla zrobił film na temat jego filmu o Camp Cretaceous w pierwszym sezonie. No i zobaczymy, co Unknownflix na to. Co on o nim twierdzi. Bo co ciekawe, wspomniał o nim i to właśnie w recenzji Jurassic Park 3. And Spinozilla, if you're watching this, please don't fucking take it out of context or something like that. And be like, oh my god, you're such an idiot. Like, fuck you. Nie wyrwij tego z kontekstu. Tak, i to powiedział gość, który wyrywa z kontekstu w sumie wszystkie filmy, które recenzuje, na dobrą sprawę. I nawet w ogóle nie przykłada uwagi do ich oglądania. To ma sens. Wracając. Szkielet Bena wygląda tanio, mimo że wygląda on tak. Naprawdę, dobrze wyglądający szkielet. Tam trochę ciała jeszcze na nim jest, ale no, szkielet to szkielet. Ogólnie mówi, że w scenie, w której raptor wspina się po kracie, po drzwiach i chce wejść górą, on nie mógłby tego zrobić, bo prawda, jakby ta szczelina, przez którą mógłby przejść, jest za mała. Mimo iż w filmie widzimy, jak przechodzi przez bardzo podobną szczelinę. Ty nie wiesz, że raptory mogą jakby się zgiąć w pół, w sensie ludzie też tak mogą. One nie mają kręgosłupa, którym tego zabrania robić czy coś. Nie, one mogą się wślizgnąć do środka, tak jakby ten raptor się po prostu zgiął w pół, to by tam się dostał. Ty naprawdę jesteś aż taki głupi, czy ty udajesz? No, swoją drogą mówi, że w tym filmie mamy kolejny żart z odchodami, tak powiem, no i to jest super złe. Wiecie co? Pierwszy Park Jurajski też miał scenę z odchodami i jakoś nie widziałem, żeby on na to narzekał. No i swoją drogą znowu wspomina o usuniętej scenie z Jurassic World, tak więc to jest trochę żałosne. Narzeka na to, że Spino po prostu zniszczył ogrodzenie, wbiegł w nie i zniszczył ogrodzenie, mimo iż miało go zatrzymać, było zrobione, żeby zatrzymywać dinozaury.
Chłopie, to ogrodzenie było zrobione, żeby zatrzymywać T-Rexy. T-Rex to był największy drapieżnik na wyspie, kiedy jeszcze na tej wyspie miał być park. Ale anulowali otwarcie parku tutaj. Zostawili po prostu tą wyspę, żeby sobie żyła własnym życiem. A Spinozaur został sklonowany w 1999. 2 lata po drugiej części. Czyli już dawno po tym, jak to zbudowali, dawno po tym, jak opuścili ten park i po prostu tylko tutaj, no po prostu Dr. Wu tutaj wrócił, żeby eksperymentować i sklonować Spinozaura i Raptory. Tyle. To ogrodzenie nigdy nie miało go zatrzymać. Tak, jeśli naprawdę nienawidzisz tej serii tak bardzo bez powodu, no to nienawidź sobie, nie wiem, ale podaj jakiś argument, dla którego go nienawidzisz, jakiś sensowny argument, albo po prostu rób to po cichu. Możesz tej serii nienawidzić, ale nie musisz naprawdę robić filmów, które ją oczerniają bez powodu. No, gość mówi, że ta scena w klatce dla ptaków jest straszna. Nie jest. Nie jest straszna w ogóle. Jest fajna, ale nie jest straszna. No i znowu mówi, że Park Jurajski to powinien być horror. Nie. Nie powinien być i nie jest horrorem. Ogólnie mówi jeszcze, że we wszystkich filmach mamy jakieś straszne sceny i przez to są horrorami. Nie. Nie tak działają horrory. One może są thrillerami, ale nie są horrorami. Spino zostaje spalony i ucieka. No i on na to strasznie narzeka. W sensie nie spalony, ale po prostu zostaje przypieczony, że tak powiem. I ucieka. No i on na to strasznie narzeka, nie? To ma być klimaks filmu itd. itp. Tak, bo w prawdziwym życiu zwierzęta jakby stały w ogniu i się paliły, no to też by nie uciekły, tylko by, nie wiem, walczyły. Tak, bo zwierzęta wcale nie boją się ognia. Swoją drogą, żeby nie było, że ja kompletnie nienawidzę go albo coś w tym stylu. Nie. Ja się w zasadzie zgadzam z niektórymi rzeczami, które powiedział. Na przykład zgadzam się, że Billy powinien zginąć. Mówi, że to jest ogólnie taki bardzo generyczny film. Prawda, jest to generyczny film, ale co z tego, skoro jest fajny. Swoją drogą, to co on mówi pod koniec, to już przeczy w ogóle prawom fizyki. On mówi pod koniec, cytat. Naprawdę chciałbym, aby ten film był czymś więcej i żeby miał większe znaczenie. No to go nie lubisz, uważasz, że to jest złe zakończenie, ale nie lubisz również Jurassic World, który ma znaczenie i jest czymś więcej. Logika. Swoją drogą znowu nagrał ekran. Naprawdę, on nie umie popierać filmów. To jest tak podstawowa rzecz. Mówi tak dosłownie pod koniec, że fakt, że to jest zakończenie trylogii, jest upośledzony i głupi. Znowu, upośledzony, znowu. On the fact that this ends a trilogy is just so retarded and dumb. To jest naprawdę jego ulubione słowo. A mimo wszystko uważa, że to, że Jurassic World wskrzesił franczyzę i wskrzesił ją w bardzo fajny sposób, jest złe. Czy ty sam siebie słyszysz? Teraz przejdźmy do jego recenzji Jurassic World. Ja tą recenzję wrzuciłem na Reddita i napisałem, że to jest najgorsza recenzja, a on mnie zaczął wtedy stalkować, nie? On mnie wystalkował na Reddicie i zaczął mi pisać tam komentarze, że w ogóle jestem głupi, nazwał mnie szczurem, nazwał mnie idiotą, idiot, tak? Mimo iż jeszcze pisał, że nie znam w ogóle angielskiego, mimo iż wszystkie moje komentarze były poprawne. Naprawdę, nie popełniałem tam błędów, a on napisał, że w ogóle nie znał angielskiego itd. itp. No i osoba, która powiedziała coś takiego, pisze idiot. No i w ogóle nie używa apostrof. No ale wracając, tam pisał, żebym napisał, co jest według mnie dobre a propos tego filmu. No i mu zacząłem pisać, no i on mi zaczął odpowiadać, nie? Pisałem, że CGI, no i on mi odpisał, że dosłownie, cytuję, przez większość czasu wygląda przyzwoicie, jednak nigdy nie zapominam, że to CGI. To sprawia, że to nie działa, ponieważ jeśli go dużo dostrzegasz, jak ja, to wtedy to rujnuje iluzję. Tak. I to jest jego problem. To jest jego problem, że on myśli o tym, że to jest cały czas CGI, nie? To tak jakbym ja napisał, że ja cały czas myślę o tym, że efekty praktyczne to efekty praktyczne, no i animatroniki wyglądają do dupy. No i że animatronik T-Rex z pierwszego filmu wygląda strasznie źle, bo cały czas myślę, że to animatronik. No i on mi napisał, że to jest najbardziej żałosna odpowiedź w historii. Wydaje mi się, że to ty właśnie zostawiłeś najbardziej żałosną odpowiedź w historii. No bo to chłopie jest tylko twój problem, nie problem filmu. Po tym jak już nazwał mnie szczurem, no to tam mówił, że w ogóle tej postaci są strasznie złe i w ogóle nic się nie dzieje itd. itp. Tak, i on w ogóle zapomniał o tym, że Claire dotknęła apatozaura, umierającego apatozaura, no i od tej pory w zasadzie się zmieniła, bo to był moment, w którym ona dostrzegła, że to są prawdziwe, żywe, oddychające zwierzęta, no i nie są to tylko asety, które ogląda za szybą. W tym momencie właśnie dotarło do niej, że traktowała je źle.
No i to w zasadzie ma sens. To, że założyła grupę w drugim filmie również ma sens. Naprawdę, ludzie się zmieniają. No ja kiedyś też, powiedzmy, też robiłem coś źle. Jednak nawet nie wiedziałem, że to, co robię, jest złe. I potem miało miejsce pewne wydarzenie w moim życiu, no i dotarło do mnie, że robiłem coś złego. Od tamtej pory, nie dość, że już nie robię tak więcej, to jeszcze próbowałem naprawić swoje błędy przeszłości. Tak samo jak ona. To w zasadzie jest realistyczne zachowanie. On w ogóle pewnie nawet nie wie, że ta scena była potrzebna w filmie. On po prostu pewnie pomyślał, a dotknęła se dinozaura i co z tego. Ta scena jest nieistotna, wywali się z filmu. On w ogóle nie dostrzegł jej ewolucji przez cały film. Mówi, że Owen jest badassem, jednak nie jest nim, bo niby jest nazwany badassem, mimo iż tak naprawdę w filmie nie jest badassem. Tak, mimo iż w filmie mamy te sceny. Made. Man has finally arrived. Your boyfriend's a badass. Owen jest większym badassem niż jakakolwiek postać z pierwszego filmu. Według niego to, że Zack patrzył się na dziewczyny, jest dziwne. Tak, zgadzam się z nim, to było trochę dziwne i niepotrzebne. Ale on również mówi, że Grey jest autystyczny. Tak, bo w filmie jest jedna scena, która w dodatku jest robiona jako żart, która mogłaby to sugerować. Thanks, man. You're welcome. Poza tym, nawet jeśli jest autystyczny, nawet jeśli to było zamierzone, a nie jest to po prostu twoja misinterpretacja, no to wtedy nawet lepiej, bo takie osoby mogą się z nim utożsamiać. Czy ty uważasz je za gorsze, czy coś w tym rodzaju? Chłopie, ty sam się pogrążasz. Dinozaury w tym filmie według niego są zbyt agresywne. Tak, bo hybryda mięsożernych dinozaurów, z których niektóre były kanibalami, która w dodatku zjadła swoją siostrę i nie miała kontaktu z niczym, co żyje. Jedyne, z czym miała kontakt, to z dźwigiem, która nauczyła się nienawidzić ludzi, przez to jak była traktowana całe życie, no i nie widziała świata poza swoim wybiegiem i nauczyła się nienawidzić ludzi przez tyle lat. Nagle ma być super przyjazna i nie atakować ich, prawda? No nie tak to działa. No i że tam zabija dla sportu niby, nie? Wiesz, ty też zabijasz dla zabawy, jak grasz w jakąś grę. A w jej wypadku życie to jedna wielka gra. Ona jest dominującym gatunkiem, który nie odczuwa żadnych emocji poza nienawiścią. No to nie wiem, ona ma się bawić z tymi dinozaurami? A jeśli chodzi o pteranodony, no to były one głodne. Tak, to jest pokazane w filmie, że atakują ludzi i zjedzą nawet, tak? Jest to pokazane w filmie, wyraźnie. I tam, że pteranodony nie jedzą ludzi. No tak, jakoś pteranodony w Parku Jurajskim 3 atakowały ludzi i próbowały ich zjeść, a ty nie miałeś z tym problemu. Chociaż może miał, ale o tym nie wspomniał. To są po prostu głodne zwierzęta i tyle. No a jeśli chodzi o ten atak mozazaura, no to jak coś wpadnie, nie wiem, do basenu z krokodylem, no to krokodyl to atakuje. Tutaj nie dość, że Zara i pteranodony wpadły do basenu, no to jeszcze zaczęły chlapać. Zara zaczęła się szarpać i próbować się uwolnić, a pteranodon próbował ją utopić. To była darmowa przekąska dla mozazaura, który był karmiony tylko malutkimi rekinami. Tak w ogóle on tam też narzeka, że śmierć Zary jest niepotrzebna itd. itp. I ona nie zrobiła nic złego w tym filmie. Tak, mimo iż miała gdzieś opiekę nad Greyem i Zackiem, mimo iż była teoretycznie ich opiekunką, no a w prawdziwym życiu ludzie, nawet ludzie, którzy nic nie zrobili, giną. In the real world, people die. Czy ty naprawdę myślisz, że w prawdziwym życiu musisz być super złoczyńcą, żeby zginąć? No nie. Poza tym w pierwszym JP Robert zginął, a ty nie masz z tym problemów. Jeśli chodzi o raptory, no to nie są zbyt agresywne, zachowują się jak wilki. Swoją drogą to zabawne, że gość, który uwielbia film, gdzie raptory ścigają ludzi przez całą wyspę, tylko po to, żeby ich zabić i rozszarpać, a potem jeszcze jeden z raptorów atakuje gigantycznego T-Rexa, bez powodu tak naprawdę, mówi o agresywnych dinozaurach. Swoją drogą, jeśli ludzie rzeczywiście torturowali i prowadzili eksperymenty na siostrze Indominusa Rexa, to wtedy to, że Indy ją zabiła i zjadła, to naprawdę ma sens. No i jej nienawiść do ludzi może być jeszcze lepiej uzasadniona. Nawet jeśli ta teoria jest nieprawdziwa, no to przypominam tylko, że w pierwszym Parku Jurajskim samica raptora zjadła całą resztę swojego stada, poza 2 innymi raptorami, tak bez powodu. Ankylozaury w tym filmie też atakują dzieci bez powodu, nie? Ankylozaur miał powód, aby ich zaatakować. Ochraniał Bampiego. Oczywiście Bumpy nie istniał w 2015, no ale teraz istnieje.
No i on ogólnie się pytał, gdzie to było napisane, czy ktoś o tym powiedział? Nie chłopie, ale miałeś ujęcie, w Camp Cretaceous miałeś ujęcie na martwego ankylozaura, roztrzaskaną żyrosferę i wtedy Bumpy wyskoczyła z krzaków. Czy aż tak trudno jest się domyślić, że ten ankylozaur ochraniał Bumpy? To bardzo łatwo wydedukować. Serio liczysz na to, że każdy będzie ci podawał odpowiedzi na talerzu ze złotym widelcem? Życie tak nie działa. Czasami w życiu musisz się czegoś domyślić sam. A jak już jesteśmy przy agresywnych dinozaurach, to w Camp Cretaceous zostało wspomniane, że Toro, czyli Carnotaur, miał również problemy z agresją, że tak powiem. Też był to bardzo agresywny gatunek z natury, nie? Nie wiem, czy tam coś po prostu pomieszali w genach, czy po prostu był to agresywny gatunek. Indominus Rex jest w połowie Carnotaurem. Mówi, że nowy park na Isla Nublar jest zbyt hiperrealistyczny. I to zabawne, że z tego powodu lubisz King Konga. Tak, lubisz King Konga, dlatego że jest realistyczny. A nie lubisz nowego parku jurajskiego, dlatego że jest realistyczny. To nie ma sensu. Poza tym, jeśli zależy ci na science fiction, no to ten park ma hologramy. Takie zaawansowane hologramy. Cytuję. Ten park ma okropne zabezpieczenia. Zobaczmy. W pierwszym filmie park miał elektryczne ogrodzenia, no i to w sumie tyle. Ten park ma ogrodzenia zrobione z betonu. Betonu, którego te dinozaury nie przebiją, więc jeśli zasilanie zostanie odłączone, to nic się nie stanie. Te dinozaury nadal nie będą mogły uciec. Ale jeśli jakimś cudem pokonają zabezpieczenia, no to zostaje jeszcze wtedy dodatkowo elektryczne ogrodzenie, które porazi je prądem, jeśli się do niego za bardzo zbliżą. Jakim cudem porazi je prądem? No bo dinozaury mają implanty. No cóż, może bezpieczeństwo w parku nie jest aż tak dobre, ale jest lepsze niż było w pierwszym filmie. Kolejny cytat. Nie wiedzą, co Irex potrafi robić. Tak, bo na pewno oni powinni od razu wiedzieć, co niestabilna hybryda, pierwsza w historii, no druga w historii, o ile nie trzecia, ale nieważne, niestabilna hybryda, którą Henry Wu stworzył jako projekt wojskowy, stworzony do walki, który tam jeszcze miał być przy okazji atrakcją dla gości, który miał być podstawą do Indoraptora. Dlatego nie zdradził im genomu Irexa, no bo to jest sekretny projekt wojskowy, jak już powiedziałem. Naprawdę liczysz na to, że on by im powiedział: hej, wiecie co, robię tam super biologiczną broń, która będzie w stanie rozgromić każdego. Ma w sobie geny tyranozaura, raptora, karnotaura, no i jeszcze Arnolda Schwarzeneggera. Naprawdę liczysz na to, że doktor Wu by coś takiego powiedział? A w ogóle Scorpius Rex to jest połączenie T-Rexa, Skorpiona i Skolopendry. No i w dodatku umie strzelać laserami z oczu. Oczywiście narzeka na scenę, w której Owen i jakichś dwóch gości wchodzi do klatki Indominusa na wybieg. Mówi, że od razu wchodzili, ślady pazurów ich przekonały, że go tam nie ma. No tak, no bo skoro go nie widzieli na kamerach, nie byli w stanie go wykryć na podczerwieni, no i ślady pazurów sugerowały, że uciekła. No i jak już sam powiedziałeś, nie wiedzą, co Irex potrafi, no to myślę, że to jest dość logiczne, żeby pomyśleli, że Irexa faktycznie tam nie ma. No i jeszcze narzeka na to, że zamiast biec do małych drzwi, biegną do ogromnych drzwi. Tak, bo Irex był za nimi. Jakby tam pobiegli, to by zginęli. Powiedział, że mogliby biec zygzakiem. Tak, bo na pewno to by zadziałało. Bieg zygzakiem działa, kiedy dinozaur jest w stanie ci zablokować drogę i w sumie to by nawet ułatwiło jej zadanie. No i jeszcze oczywiście narzeka na to, że Claire musiała wsiąść do auta, pojechać trochę i dopiero wtedy mogła zadzwonić i zapytać się, czy Indominus jest w klatce, czy nie. Otóż wytłumaczę ci coś. Widzimy, że wybieg Indominusa jest odgrodzony górami. Góry blokują trochę jednak zasięg, wiesz? Już nie mówiąc o drzewach. Nie mogła zadzwonić stamtąd. Później w filmie widzimy, że telefony nie działają na wyspie. Albo słabo działają przynajmniej. Nie mogła zadzwonić stamtąd. Musiała trochę odjechać. Tak w ogóle to ta scena ma mniej więcej tyle sensu, ile Alan Grant dotykający słupów elektrycznych, mimo iż nie wiedział, czy są pod napięciem, czy nie. John Hammond w ogóle nie dbał o pieniądze, tylko zależało mu na spełnieniu jego marzenia, a Masrani teraz dba tylko o pieniądze. Mimo iż Masrani zrealizował marzenie Hammonda, no i otworzył w pełni działający park. Poza tym Masrani wcześniej w filmie mówi, że dba o to, czy zwierzęta są szczęśliwe, czy goście się dobrze bawią. On nie dba tylko o hajs. Też ta scena, w której mówi, że tam wydali na niego ileś tam milionów, nie mogą go zabić, no to jest też bardziej w sensie wydaliśmy
tyle hajsu, żeby dać temu zwierzęciu życie. Nie możemy teraz mu odebrać życia tylko dlatego, że atakuje ludzi. On naprawdę dba o zwierzęta. Mosasaur mu się nie podobał, bo pojawia się w filmie tylko i wyłącznie po to, żeby zabić Indominusa. Chociaż przynajmniej zabił Indominusa po najlepszej walce w historii. Najlepszej walce w historii serii. Tak poza tym, Triceratops w pierwszej części filmu również był niepotrzebny. On tam był tylko i wyłącznie po to, żeby Ellie Sattler i Alan Grant się rozdzielili. Ogólnie mówi, że tutaj dinozaury zachowują się jak potwory podczas walki. I tak, mówi, że tam walka pomiędzy Rex i Blue a Indominusem wygląda jak coś z filmów o potworach. Dinozaury tutaj zachowują się jak potwory. Tak, no bo jeden dinozaur alfa, na pewno gdyby spotkał drugiego dinozaura alfa, no to nie walczyłyby. To tak jakbyś powiedział, że niedźwiedź i niedźwiedź polarny by nie walczyły o terytorium. No a Blue, która pomaga Rexy, to jest w ogóle super nierealistyczne. Mimo iż w prawdziwym życiu zwierzęta często sobie pomagają, aby pokonać jakiegoś wspólnego wroga. Ale nie, to nie ma sensu, bo w pierwszej części Rexy zabijała raptory, a tutaj nagle ich nie zabija. Swoją drogą gość teraz pewnie będzie usuwał swoje własne komentarze, tak aby to wyglądało, że kłamie. Żałosne. Swoją drogą zwierzęta tutaj zachowują się jak potwory. Mówi to gość, który uwielbia Zillę. No. Rexy zabijała raptory tam w pierwszej części, nie? No to teraz nie ma sensu, żeby nie zabijała Blue. Po pierwsze, w pierwszej części Rexy zabijała raptory, ponieważ była głodna. Przynajmniej zabiła pierwszego. Tak, widzimy, że ona to robi z głodu. Po drugie, po walce z Indominusem była już zmęczona. Po trzecie, Blue nie stanowiła zagrożenia. Po czwarte, Blue uratowała jej życie. Jakby tobie ktoś uratował życie, to byś go zabił, prawda? Wcześniej obraniałeś dinozaury i mówiłeś, że nie są potworami, a teraz stałeś się hipokrytą. Po pierwsze, gościu, co? Po drugie, tak, nie są potworami. A po trzecie, stałeś się hipokrytą. Mówi to gość, który nienawidzi Jurassic World, a ignoruje te same wady w Parku Jurajskim. On tam mówi, że ogólnie nie powinni robić już sequeli, tylko powinni zrobić reboot w postaci horroru. Ja się z nim trochę zgadzam, bo tak, powinni zrobić horror reboot w postaci gry. Tak, jakby zrobili taką grę, no to by było świetne, ale jeśli chodzi o same filmy, to nie potrzebują rebootu. Ten film ignoruje logikę. Niby gdzie? Podaj przykłady. Tak w ogóle podczas robienia tej recenzji to nagrał trailer, tak, nagrał go, nie pobrał, tylko go nagrał i nawet nie usunął adnotacji, które wyskakują. To pokazuje, jak bardzo się przykłada do swoich filmów. Mówi, że Claire i Owen są nieinteresującymi postaciami, mimo iż już ustaliłem, że to jest nieprawda. No i że CGI w tym filmie to absolutne minimum na taki budżet. CGI w tym filmie wygląda fotorealistycznie. Co ty chciałeś, żeby, nie wiem, sklonowali dinozaury naprawdę i użyli ich w filmie? Ten film to ogólnie jest taki sam jak pierwszy film. Tak, bo pierwszy film miał hybrydy, działający park, który goście już odwiedzają, no i tresowane raptory. Tak, taki sam film. Plakaty wyglądają jak plakaty pierwszego filmu. Nie. Ten film opiera się tylko na nostalgii i chce być większy niż pierwszy film. Na nostalgii opierają się tylko nawiązania, które są epickie, no i jeszcze są w tle. No a jeśli chodzi o to, że film stara się być lepszy i większy niż pierwszy film, no to jest definicja sequela. Ten film ignoruje logikę. Niby gdzie? W tym filmie nie mamy dinozaurów, które są transportowane do cholernego zoo. Albo chłopca, który zostaje porażony 10 000 voltów i nawet nic mu się nie dzieje. A tak swoją drogą nie. Żebyście nie powiedzieli, że jestem hejterem oryginalnych filmów czy coś. Nie. Też je uwielbiam, wszystkie trzy. No i nawet uważam, że pierwszy Park Jurajski jest lepszy niż Jurassic World. Ale uważam, że ignorowanie błędów pierwszego filmu, gloryfikowanie go, no i oczernianie nowych filmów za te same błędy, które były w pierwszym filmie, to jest trochę przegięcie. I to jest trochę hipokryzja. Narzeka na to, że Indominus się wykluwa, no ale nie pokazują go przez pierwsze 30 minut filmu. Tak jak T-Rexa w pierwszym filmie. Swoją drogą mnie się wydaje, że on po prostu uważa swoich widzów za niewolników, no i każe im lajkować swoje filmy itd. i dezlajkować moje filmy. Pewnie teraz im każe to zrobić, nie? Ja tam swoich widzów traktuję jak potencjalnych przyjaciół, no a jeśli mnie obrażają ewentualnie czy coś, no to wtedy po prostu wciąż ich szanuję. Wciąż szanuję ich opinię, ale nie wiem, próbuję się zapytać, coś źle robię itd. itp. On po prostu ma to gdzieś i nazywa wszystkich idiotami. No. Mówi, że dostajemy jumpscare od ptaka, mimo iż jumpscare to jest z definicji.
przerażające wydarzenie, które jest asystowane przez, powiedzmy, jakiś creepy dźwięk czy coś w tym stylu, no i ma wywołać w widzu strach. Ta scena z ptakiem wygląda tak. To się nie kwalifikuje jako jumpscare. Podobnie jak gliszujące się logo w King of the Monsters nie kwalifikuje się jako jumpscare. Zack w tym filmie jest bezużyteczny, mimo iż nie jest. No i jego romans też jest bezużyteczny i w ogóle niepotrzebny. Mimo iż mamy całkiem śmieszne dwa żarty dotyczące jego romansu. No i mówi ogólnie, że jego dziewczyna mówi jakieś tam cringe'owe rzeczy. Mówi, że go kocha. Chłopie, ty naprawdę nie wiesz nic o dziewczynach, prawda? I w sumie nawet bym się nie zdziwił, gdybyś ich nienawidził. Nie możesz znaleźć dziewczyny i dlatego ich nienawidzisz, prawda? Typowe. Grey otwiera drzwi i klasyczna muzyka gra. Ale po co? Z powodu nostalgii? Z powodu tego, że naprawdę pasuje do tej sceny? Z racji tego, że nie słyszeliśmy jej od 14 lat? Z racji tego, że jest niesamowita i naprawdę nie jest używana dostatecznie? To tak jakbym powiedział, że wszystkie filmy Star Wars są beznadziejne, bo używana jest w nich ta sama muzyka na samym początku. Nikt już nie zachwyca się dinozaurami w tych czasach. To nigdy się nie stanie. Chłopie, powiedziałeś przed chwilą, że nie wszyscy lubią dinozaury. Tak, powiedział na samym początku, że nie wszyscy lubią dinozaury, no i nie wszyscy pójdą do tego parku. A teraz nagle mówi, że to się nigdy nie stanie, dinozaury zawsze będą popularne itd. itp. Mimo iż w tym świecie ludzie sklonowali dinozaury w latach 90., no a sam w sobie park działa gdzieś tak od 2004, z tego co wiem. Tak więc jest szansa, żeby przez te 11 lat ludzie znudzili się dinozaurami. Już pewnie każdy tam był, już pewnie każdy widział T-Rexa 10 razy. No i teraz pewnie odwiedzanie Jurassic World to jest jak wizyta w zoo. Widzisz T-Rexa, ale traktujesz go jak takiego zwykłego lwa. Niby jest zabójczy, jest super fajny, ale już go gdzieś widziałem. Znam ludzi, którzy są naprawdę bardzo młodzi, a już są znudzeni zoo. A dinozaury na dobrą sprawę w tym filmie nie różnią się niczym od zwykłych zwierząt. Po prostu. No bo to są zwykłe zwierzęta. Narzeka na to, że tam mówią, że Indominus Rex jest już gotowy, ale klatka jest niegotowa. Klatka jest gotowa, tylko jest powiększana, ponieważ Indominus Rex urósł zbyt duży. Dzieci są zachwycone wyginięciem dinozaurów, a to przecież jest tak nierealistyczne. Tak, bo dzieci uwielbiają eksplozje, no i na eksplozjach mówią wow. To nawet ma sens. To tak jakbym ja powiedział, że Tim, który cieszy się na śmierć Galimima w pierwszej części jest super nierealistyczne i nie ma sensu. Claire jest złą osobą, bo nie ma dla nich czasu, mimo iż sam powiedziałeś, że nie ma czasu, bo pracuje. Zaprzeczasz własnym słowom, na dobrą sprawę. Mówi, że mama Colina chyba nie miała dla niego czasu albo coś. I znowu disuje Colina. Tak, to po pierwsze. Po drugie, jego mama na pewno zarządzała wielkim parkiem pełnym dinozaurów. Swoją drogą jego mama jest Żydówką. Chciałem sprawdzić, gdzie pracowała, jednak nie znalazłem takiej informacji. No i tylko chciałem to dodać jako ciekawostkę. Pewnie teraz zacznie jej nienawidzić jeszcze bardziej. W sumie bym się nie zdziwił. On mnie już niczym nie zaskoczy. Raptory w tym filmie wyglądają super podobnie, nie? Tak, naprawdę, wyglądają super podobnie. Nie można ich rozróżnić. Naprawdę. I to wcale nie jest ironiczny ton. No i ogólnie mówi, że raptory są bardzo podobne, no i pewnie próba rozróżnienia ich zajmie więcej wysiłku niż napisanie tego gówna, cytuję, niż napisanie tego gówna scenarzystom. Sam fakt, że tej recenzji dałeś taki tytuł, a nie inny sprawia, że nie możesz być traktowany poważnie. Mówi, że Owen karmi raptory, jednak jednego z nich karmi 2 razy. Pokażę wam teraz tą scenę i powiedzcie mi, który z raptorów został nakarmiony 2 razy? Charlie, that's what you get. Echo, there you go. Delta. Blue? This one's for you. Odpowiedź: żaden. On po prostu ogląda te filmy z nieuwagą i tyle. Ale coś czuję, że jeszcze bardzo dużo razy będę musiał to powtórzyć, tak więc po prostu pamiętajcie o tym, że on te filmy ogląda z nieuwagą. Pewnie w ogóle nie jest w stanie z nich nic zrozumieć. Używanie raptorów jako broni to zły pomysł. Tak, bo są niewykrywalne przez radar, umieją szybko biegać, są w stanie zabić człowieka bardzo łatwo, są w stanie w zasadzie skoczyć na coś i na tym zostać. Są w stanie bardzo łatwo zabić żołnierzy i uniknąć pocisków. Słuchają się ludzkich poleceń. Tak, robienie z nich broni to jest bardzo zły pomysł. Narzeka na to, że gość wpada do klatki i nie łamie sobie nic. Upadek z dużej wysokości, który nie powoduje śmierci. Gdzie my to widzieliśmy?
Mówi, że to, co zrobił Owen, jest głupie, bo powinien powoli iść aż do samego wyjścia i wtedy dopiero zrobić unik. Swoją drogą Owen tu nie biegnie, jak on mówi, tylko robi unik, nie? Robi beczkę. Mówi, że powinien iść powoli, bardzo powoli do wyjścia i wtedy dopiero zrobić tą beczkę. No i patrzcie cały czas na raptory oczywiście. Nie wiem, czy to zauważyłeś, ale echo zachodziła go od tyłu. To było wspomniane już w pierwszej części. Twojej ulubionej, nie? Więc czemu o tym nie pamiętasz? Że raptory atakują od tyłu? Jakby Owen zwlekał z tym jeszcze bardziej, no to echo by skoczyła mu na plecy i by go zjadła na miejscu. Mama Zacka i Greya nazywa się Karen. No i on od razu ma z tego bekę, bo wiecie, jest to nawiązanie do tego idiotycznego mema, który został wydany po filmie i jest naprawdę jednym z najgorszych memów w historii. Jest w ogóle nieśmieszny i po prostu używają go na dobrą sprawę praktycznie tylko idioci. Naprawdę, takie osoby to są po prostu w głównej mierze jakieś neckbeardy, które po prostu mają ból dupy nie wiadomo o co. To, że Claire i Owen wspominają o tym, że ze sobą chodzili, jest tutaj cringe'owe. Nie jest. To się nazywa character building i character development później w filmie. Ty naprawdę nie wiesz, co to jest, prawda? Claire nie wie, z czego jest zrobiony Indominus Rex. Już to wyjaśniłem. Swoją drogą zabawne, że nie wspomina o tym, że Indominus zabiła swoją siostrę. Swoją drogą gość narzeka, że Indominus nie może dogonić Owena. Skąd my to znamy? Owen maskuje swoje fale termalne, ale przecież Indominus wciąż może go wyczuć. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że benzyna również zamaskowała jego zapach, prawda? Już poruszyłem temat maskowania zapachu. Indominus powinna wyczuć Owena, zanim schował się pod auto. Tak samo jak raptory powinny wyczuć dzieci, które chowały się w kuchni. One były zaraz obok. ACU nie chce zabić Irexa i dlatego nie używają śmiertelnej amunicji. I według niego to nie ma sensu. ACU nie krwawi. Tak, bo takie uderzenie spowoduje krwotok. Poza tym, mamy tą scenę. Unknownflix mówi, że dinozaury w tym filmie są strasznie nudne itd. itp. I że mają takie same kolory. Na przykład są tutaj tylko szare, brązowe albo białe dinozaury. Wiecie co? Sprawdźmy to. W filmie mamy szarego stegozaura, który przynajmniej ma unikalny wygląd płyt. Nie to co ten z The Lost World. Mamy szarego triceratopsa i szarego apatozaura. Tak poza tym to mamy takiego brązowawo-czerwonego trochę parazaurolofa, zielonkawego ankylozaura, no białego Indominusa to wiadomo. To mniej więcej wszystkie dinozaury, które są w tym filmie. Jednak pamiętajmy, że mamy jeszcze takiego niebieskawo-zielonkawego mozazaura, szare dimorfodony z żółtymi / pomarańczowymi skrzydłami, pteranodony z czerwonymi głowami, pteranodony z niebieskimi plamami na oczach, no i to w sumie tyle. A teraz zobaczmy, jakie dinozaury były w pierwszym filmie. W pierwszym filmie mieliśmy brązowego brachiozaura, parazaurolofy, których nawet nie widzieliśmy z bliska, brązowe raptory, które czasem też wyglądają na szare, brązowego T-Rexa, brązowe galimimy, brązowego triceratopsa, no i szarego dilofozaura. Swoją drogą galimimy wyglądają dosłownie jak pieczone kurczaki. Przykro mi, ale w tym filmie dinozaury są bardziej kolorowe niż te z pierwszego filmu. Ogólnie gość czepiał się mojego imienia, że niby jest nawiązaniem do Cinema Sins, czyli kanału, którego on nienawidzi podobno. I nie. Ja też tego kanału nienawidzę. Szczerze, Jeremy, jeśli to oglądasz, no to usuń kanał. Ale ogólnie nie, to nie jest nawiązanie do tego kanału. Jest to nawiązanie do 2 innych kanałów. Naprawdę, niektóre osoby zrozumiały ten żart i nawet mi o tym pisały. Można. Jurassic World został stworzony tylko, żeby sprzedawać zabawki. Słuchaj, chłopie. Niektóre filmy rzeczywiście są robione tylko i wyłącznie, żeby sprzedawać zabawki. Macie tutaj kilka przykładów. No ale ten film nie jest robiony dla zabawek. Naprawdę. Gdyby to był, nie wiem, film Lego, no to wtedy może. Wiecie, pokazanie tych wszystkich zestawów itd. itp. Patrzcie, jaki zestaw z Indominusem Rexem. Musicie go kupić. Ale to nie jest film Lego. Ani nic z tych rzeczy. Owszem, na podstawie tego filmu wyszły zabawki, ale tak jest z każdym filmem. Szczerze powiem tak, gdyby nie fakt, że ten film miał być początkiem trylogii, no to by było idealne zakończenie. Naprawdę. To by było idealne, satysfakcjonujące zakończenie. T-Rex dostał za mało czasu na ekranie w tym filmie. To jest w ogóle żenada, nie? I skandal. Chłopie, ten film nie nazywa się, nie wiem, T-Rex World albo coś.
Nie, to jest Jurassic World. Ogólnie w każdym filmie jest mało T-Rexa. W pierwszym parku jurajskim widzimy go 30 minut po tym, jak film się zaczął. No i tak naprawdę widzimy go w 2 scenach, jak robi coś fajnego, może w 3 w filmie. A poza tym to raptory są gwiazdami. Naprawdę, ten film powinien mieć raptora w logo, bo raptory są tu gwiazdami. Zresztą w sequelach też. W tym filmie, owszem, T-Rex nie dostaje dużo czasu na ekranie, ale każda scena z nią jest epicka. Ogólnie gość powiedział coś, co mnie po prostu śmieszy, bo on nie lubi Blue jako postaci. Dlaczego? Podaj jakikolwiek sensowny powód. Naprawdę, ja znam osoby, które nawet są hejterami i lubią Blue. To o czymś świadczy.